Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym nowym odcinku. Ja zawędrowałem dość daleko. Dzisiaj odcinek taki dość specjalny. Odcinek, w którym również przetestuję coś dobrego. Zobaczycie co, ale ogólnie chciałem pozwiedzać. Chciałem to miejsce pozwiedzać, zawsze chciałem je odwiedzić. Odkąd powstał pierwszy film chyba. A mowa tutaj o Warner Bros. Studio w Londynie, a dokładnie Harry Potter. Jesteście ciekawi? Fani? Oczywiście, jeżeli tutaj są jacyś mugole, możecie sobie zmienić filmik na inny. Ja zapraszam wszystkich magicznych do studia Warner Bros. Harry Potter. Oczywiście pierwsze, co się rzuca przed wejściem, to 3 kolumny z szachami czarodziejów. To na tych, z tymi szachami walczył, bo to już była walka, Ronald Weasley. To właśnie ta królowa znokautowała Ronalda. Plastik. A co dopiero będzie w środku? O, zobaczycie. Wszystko Wam pokażę. A co z jedzeniem? No oczywiście piwo kremowe, żaby w czekoladzie, fasolki wszystkich smaków. Zapraszam. Wchodząc do studia tour otrzymujecie takie tablety, gdzie możecie posłuchać jakichś opinii, tego jak to było wykorzystywane, więcej informacji dostajecie, no bo jeżeli nie macie przewodnika, to ten tablet jest waszym elektronicznym przewodnikiem. Niestety nie ma polskiej wersji, jest angielska, więc zachęcam. No i oczywiście obecnie, gdzie jestem w tym czasie, to jest maj 28, czyli moje urodziny. Happy birthday! Jest powrót do Azkabanu. Może być ciekawie. Pierwszy hol i już robi wrażenie. Pamiętacie tą kreaturę z podziemi banku Gringotta? Ten smok. No słuchajcie, jego wielkość tutaj no, robi naprawdę robotę. Nie wiem, czy wy to na waszych ekranach, no to naprawdę, to nie oddaje tego. Ale to jest fantastyczne, ogromne, super. Oczywiście jest mała kawiarenka tutaj. Tam jest czekoladowe stanowisko w kształcie pudełka na żaby w czekoladzie. I tutaj już są pierwsze eksponaty. Troszeczkę w powiększeniu, jak wyglądał zmieniać czasu Hermiony. Obok ciuchy oryginalne z filmu, ciuchy, które nosiła Emma Watson, czyli Hermiona Granger, i ubranie Albusa Dumbledora. Wow!
Powiem wam jeszcze jedno, tak na szybko, od razu. To są pierwsze kostiumy z filmu. I powiem wam tak, ja tego nie widziałem na filmie. Muszę to jeszcze raz po prostu sobie obejrzeć i przyjrzeć się, ale szczegółowość nawet tych koralików, wiązań, za chwilę wam pokażę te koraliki, czy dziurek jakichś brudnych kolan tutaj na tym kostiumie. Wow! I to nie jest taki brud naturalny, tylko to jest zrobione na potrzeby filmu, czyli to jest stały brud. No ale zobaczcie te koraliki, tę szczegółowość tego kostiumu. Wow, co jest też fajne tutaj, tutaj w tej edycji otrzymujecie paszport. To jest pierwszy taki paszport specjalny. Już wam mówię, o co chodzi w tych paszportach. W paszportach zdobywacie chociażby, nie wiem, czy to będzie widać tak dokładnie, ale stemple. Specjalne stemple na maszynach. Ale co jest najfajniejsze, macie małą mapę, są odpowiednie miejsca, wkładacie tą mapę w te miejsca i wyświetlają wam się tam postacie. Oczywiście jest tam pewna wskazówka, musicie odgadnąć imię jakiegoś czarodzieja. Zobaczycie wszystko. No ja jestem również zadowolony. No słuchajcie, podobno pierwsza taka edycja paszportu, który tak właśnie wygląda. No jestem ciekawy, jak to będzie. A ja już przed wejściem jestem podekscytowany. To po prostu, no. I jeszcze w urodziny moje, no. So sweet. Pierwsze, co można zwiedzać, to sypialnia. Pierwsza sypialnia Harry'ego Pottera, czyli tutaj, gdzie mieszkał jego ubranie. Po prostu wszystko z oryginalnie odtworzone z filmu. Pokój pod schodami. Wszystko zaczęło się w 2000 roku. Potem 2001. W przedsionku, zanim wejdziecie już do konkretnej sali, macie troszeczkę informacji na temat, kiedy co było nagrywane, no i zdjęcia z planu. Druga sala to plakaty każdego filmu. Elektroniczne i te drukowane do kin. Nawet na inne języki. Welcome to Hogwarts. Now we're going to push the doors very carefully open. I pomyśleć, że to właśnie tutaj nagrywali te wszystkie filmy. U góry pełne oświetlenie lamp, profesjonalnych lamp. No a obok mnie, słuchajcie, kostium, który nosił Alan Rickman jako profesor Snape, Dumbledore, profesor McGonagall. Słuchajcie, fantastyko.
fantastycznie to wygląda. Słuchajcie, u góry lampy, nagrania. Tutaj właśnie robili nagrania tej wielkiej sali. Czy ona taka wielka? Nie. Wejście, główne wejście do tej sali. Zaraz wam pokażę najfajniejszy kostium, jak dla mnie. I to też pokazuje rozmiar tego, jak tak naprawdę wyglądał właśnie Hagrid. A Hagrid wyglądał tak. Has just come to an end. If you can make these your last photos and your last video, teach me one of those. Ten kostium jest gigantyczny i wygląda rewelacyjnie. A tutaj kostium Warwick, który nosił. Oczywiście miałem przyjemność spotkać się kiedyś z nim i już wam pokazuję zdjęcia. A to architekt Hogwartu. Najfajniejsze jest też to, że wychodząc z tej wielkiej sali, oczywiście to wszystko to jest plastik. Tutaj widzimy rusztowania, które zostały zbudowane na potrzeby tego filmu, więc jak to wszystko wygląda od kuchni. No i w miejscu zaplecza postawili troszeczkę teraz informacji. Tutaj normalnie pracowała ekipa filmowa. Taka mała podpowiedź. Jak będziecie wychodzić, a będziecie tutaj z wielkiej sali, to u góry znajdziecie pierwszy złoty znicz. Tu jest. Zasłonię wam światło. Jest złoty znicz. I zbiera się te złote znicze i zapisuje, że znalazłem. Jest. Cała konstrukcja, jak wyglądała i miała wyglądać właśnie wielka sala do filmu. Tutaj jakaś zabudowa, czyli podejrzewam, że to będzie od środka chatka Hagrida. A co tam jest? W sumie nie wiem, bo to jest właśnie zaplecze. Konstrukcje, same konstrukcje. Tutaj przy tym stał Albus Dumbledore i rozpoczynał na sali na przykład swoje przemówienia. Pięknie to wygląda. I muszę wam powiedzieć, że Emma Watson to nie dość, że karzełek, no malutka jest. To taka chudzina, że po prostu, ja nie wiem. To jest to całe jedzenie, które było na stołach, czyli te atrapy. Zobaczcie na te lody. No kto by tego nie zjadł? No kto by tego nie... No jak nie, jak tak. A tutaj wam pokażę część z działu charakteryzacji, czyli peruki. Dolores Umbridge, peruka, Alan Rickman, Snape. No i oczywiście oryginalne kostiumy. Tutaj kurtka Harry'ego z napisem clean, czysta, a obok numer 3 Harry brudna. Oczywiście materiały do stworzenia tej brudnej, zdjęcia, które posłużyły charakteryzatorom do ponownego ubrania Harry'ego na przykład na 2., 3. czy 10. dzień zdjęciowy. I tutaj na przykład ta scena w tej kurteczce. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Tutaj to pewnie poznajecie reguły Dolores Umbridge, które były zawieszane, kiedy ona niestety była jeszcze zastępcą za Albusa Dumbledora. No i schody, ruchome schody, no i oczywiście kilka obrazów, które wisiały na korytarzach Hogwartu. Ruchome schody oczywiście z zielonymi elementami, które były usuwane
w postprodukcji. Rodzina Malfoyów. Zapraszam, poznajcie się. I zobaczcie, to jest właśnie to, co mówię. Jakość tych kostiumów jest po prostu niewiarygodnie fantastyczna. And I couldn't believe how fantastic and real it was. It was as if I was stepping into the coat. Pamiętacie to z filmu? Ja pamiętam. A jeżeli chodzi czasami o jakieś efekty wizualne, które trzeba było zbudować, a nie stworzyć komputerowo, to na przykład tak wygląda ten korytarz. Wygląda jak długi korytarz, na którym na samym końcu gdzieś tam jest krzesło, a tak naprawdę jest to taka krzywa zbudowana rekonstrukcja, taka chateczka. Pomysłowe. A tutaj jest dormitorium Gryffindoru dla chłopców, czyli w sensie ich komnata, w której spali. Jest to zbudowane jak zbudowane, a w środku oczywiście kilka łóżek. No tutaj naprawdę można poczuć się, jakbyście stali w ich sypialni, no bo to jest ich sypialnia, w której nagrywali. No niesamowite. I robi to wrażenie, bo konstrukcja, słuchajcie, te belki, odtwarzanie tego, odtworzenie, żeby to wyglądało jak naprawdę drewniane, metalowe konstrukcje, wszystko. Oczywiście wszystkie różdżki, oryginalne różdżki, które były używane w filmie. Oryginały. Nie kopie. Ron, Harry, Hermiona. Kostiumy, jeżeli dobrze pamiętam, z ostatnich 2 filmów. No, widać, że dużo przeszły i zostały fajnie zrobione. No i oczywiście portret, który tak naprawdę nie był tylko portretem, ale był wejściem do pokoju Gryffindoru. Do salonu Gryffindoru. Po przeciwnej stronie salon Slytherinu. Slytherinu. Ładnie też wygląda. Widać, Draco stoi, Crabbe, Goyle. Słuchajcie, pięknie to wygląda. Pięknie. I oczywiście żaby w czekoladzie. Po drugiej stronie również kostiumy i peleryna niewidka, słynna peleryna niewidka. Oczywiście jest bardzo fajnie stworzona, no i chyba nikt nie ma wątpliwości, jak to działa. Mianowicie z zewnątrz naprawdę jest bardzo fajnie zrobiona, a pod spodem jest zielony materiał, więc kiedy Harry odwracał pelerynę z tej strony na drugą stronę, postprodukcja tworzyła magię i nie było Harry'ego Pottera widać. A tutaj już salon Gryffindoru. Można powiedzieć, jestem w salonie Gryffindoru. A co?
A tutaj obok komnaty jest pierwsze miejsce, gdzie można zebrać stempel do swojego paszportu. Wkładam paszport, tak, tutaj. I stempluję. Jest pieczęć Gryffindoru. Słuchajcie, piękne, fantastyczne lustro z pierwszego filmu, gdzie Harry Potter tutaj zobaczył siebie, swoich rodziców, a w scenie finalnej w swojej kieszeni widział kamień filozoficzny. Wyjął, miał. Magia. A jak? The idea was to make it as comfortable and as enveloping and as welcoming as possible. Nie widzę kamienia filozoficznego u mnie w kieszeni, ale Harry widział. Jest pierwsze stanowisko, gdzie można iść śladami i zdobyć pierwszą informację na temat, jak ma na imię tajemniczy czarodziej. Rozkładam Also, wir müssen in diesem Raum. mapę. I wyszło, że pierwsza litera czarodzieja to i tego imienia to O. Szukam dalej. Ale zanim szukanie, oczywiście, no to każdy fan o tym wie, nie Mugol, że to jest wejście do gabinetu profesora Dumbledora. Sort of one off the other. From the foundation of the No i gabinet profesora Dumbledora. Fantastycznie zrobione, oczywiście. Fiolki, każda robiona indywidualnie. Pięknie. I oczywiście nie mogło zabraknąć Feniksa. Kolejny kostium dla Dumbledora. Tam w rogu, jeżeli dobrze zauważycie, tiara przydziału, Feniks. I tam u góry jest strój Dumbledora z pierwszej części. Feniks. Tu jest strój Dumbledora z pierwszej części. A tam tiara przydziału. I powiem wam, że to jest naprawdę fantastyczne stać w tym miejscu, gdzie nagrywany był Harry Potter. Więc jeżeli naprawdę jesteście fanami Harry'ego Pottera, no to jest miejsce, które musicie odwiedzić. Oczywiście na dole pod filmem daję wam informacje, gdzie możecie znaleźć to studio, no i oczywiście strony do tego studia. Warto. Kostium Tom Riddle. Młody Tom Riddle. Jego kostium, czyli
kostium, można powiedzieć, Voldemorta. Chyba pamiętacie ten puchar, który okazał się świstoklikiem i przeniósł Harry'ego i Cedrika na cmentarz. Wielkie to strasznie. I fajne. Ładnie, naprawdę ładnie wygląda. Tutaj kolejna komnata, która była zrobiona, jak Harry walczył ze swoją książką. A książka jest tutaj. Widzieliście to, co ja? Oryginalny złoty znicz, kubek, z którego pił Dumbledore, przypominajka Neville'a, ściemniacz, który dostał Ronald, kamień filozoficzny, oryginalny kamień filozoficzny z filmu, numery z Azkabanu i zmieniacz czasu Hermiony. No tak blisko oryginalnego kamienia filozoficznego z filmu to nie byłem. Jest na wyciągnięcie ręki. Oczywiście no cała ta gablota jest z takich perełek. Kamień filozoficzny, ten ściemniacz Dumbledora, co zabierał światło, ten kubek, z którego pił, szukając horcruxów, oczywiście złoty znicz, gablota cudów. O, widzę coś, co lubię, czyli pokój z eliksirami. I niby jestem, zobaczcie, jest hala, tutaj się nic nie dzieje, a odwracam się i tu były nagrywane sceny w podziemiach, czyli tutaj miał na przykład profesor Snape swoje lekcje, ale oczywiście później też profesor Slughorn. If there was one wedding of Cillian plantations in this class, as such, I don't expect many of you to appreciate the science of self-knowledge of this portion. For those who consider who possess the predisposition, I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses. I tell you how to doctor fame. A tutaj oryginalne kostiumy Harry'ego Pottera i kostium z Azkabanu Siriusza Blacka. Wspaniałe portrety stworzone specjalnie do filmu, a potem, z tego co dobrze słyszałem, niektóre były po prostu animowane. Animowane? Dobrze. Animowane. Czyli były nakładane jakiś tam działający na nie obraz. Kiedy było trzeba, były takie albo były takie, czyli kompletnie zielone. Czyli na przykład teraz ja mogę sobie teraz tak. Podoba wam się ten portret czarodzieja, który jest tutaj za mną? No jest to portret mój. Fajny, nie? I tak jak myślałem, to co było z tamtej strony, to była chatka Hagrida. I oczywiście kostium. Pamiętajcie, że normalnie, teraz wam zaraz pokażę, jak mniej więcej niektóre sceny były nagrywane. Czyli tak, niektóre sceny były nagrywane w ten sposób, że był to inny aktor,
który zakładał maskę Hagrida, bądź oryginalnie było to nagrywane razem z zielonym tłem. Ale bałagan miał Hagrid. Kiedyś popularna była chatka Kubusia Puchatka, teraz chatka Hagrida. Jeżeli zastanawiacie się, na czym latał Harry Potter, już wam mówię. Harry Potter latał na tych miotłach, czyli Nimbus 2000, Nimbus 2001. Oryginalne, filmowe miotły. Zobaczcie! Nimbus 2000. Oryginalna skrzynia do gry w Quidditcha. I tam za tym schowany jest złoty znicz. Jestem ciekawy, czy udałoby mi się, żeby miotła przyleciała do mnie tak jak przyleciała do Harry'ego. Sprawdźmy. Dlaczego nie? Jesteśmy Warner Bros. Studio. Tutaj magia dzieje się na każdym kroku. Puchary, a mi udało się. Miotła do mnie przyleciała, czyli byłbym dobrym czarodziejem. No co? Ja mugolem nie jestem. No i wchodzimy oczywiście na najfajniejszą chyba część, bo część green screenu. Czyli tutaj, gdzie nagrywali większość tych fajnych rzeczy, na przykład latający samochód, latający motor Hagrida, czy ten wózek z banku Gringota. Cały czas działa, cały czas się kręci, oczywiście cała maszyneria na dole. I tak to wyglądało. Jest tutaj na przykład jeden oryginalny motor Hagrida. No, oryginalny. Mniejsza wersja, taka gdzie gdzieś tam była potrzebna. I oczywiście ta z elektryką. Zobaczcie sami. I tutaj jest taka część, gdzie możesz wejść, usiąść na takiej miotle, która jest na zielonym tle i oni nagrywają z tobą filmik, jak to mniej więcej wyglądało na potrzeby filmu. Potem to można oczywiście kupić. Fajna sprawa. I tak właśnie wyglądał ten autobus, który wiózł tego biednego Harry'ego, który siedział na ulicy. Taki autobus dla zagubionych czarodziei. Maszyna ruszająca żyrandolem i ruchome łóżka. Take her away, yeah? Yeah, take it away. It's going to be a bumpy ride. So the windows of the original Lighthouse are actually a blue screen, which allowed the visual effects artist to add the background of London whizzing past in post-production. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 3/4. Yes!
Now, members of the crew actually had to shut down whole parts of London to allow the night bus to. They always had to have a crane constantly on standby that would be able to take off that third layer and then put it back on, so the night bus could drive under the buses, under the bridges of London. I tak właśnie w filmie chowały się rzeczy profesora Lupina. Czy jego buty, książki, ubrania. Proste, magiczne. A obok oczywiście wejście do komnaty tajemnic. Cały mechanizm, do którego wchodził wąż, bo tutaj widać, że jest końcówka jego ogona. On tam wchodził, przewijał się i tędy tutaj wokół normalnie po tej linii przechodził, więc to nie był żaden efekt komputerowy. To było zbudowane do filmu naprawdę. I jest to wielkie. Naprawdę robi robotę. Dom Wesleyów i kuchnia. Myjące się same naczynia. Jak wyglądała magia Harry'ego Pottera? Mianowicie ten kocyk, żeby się sam zrobił, trzeba było nacisnąć guzik. I proszę bardzo. Magia kina. Harry Potter był u Hagrida w domu i tak usadzili aktorów. Taka była perspektywa, że jeden aktor był większy, a reszta mniejsza. No to jest kwestia tej właśnie perspektywy. The other actors would have been experiencing most of the time that they're filming inside the night bus. And thanks to John Richardson and his amazing special effects team, I can show you it live in operation. So, take it away. Szafka zniknięć. Druga była u Bertiego i Botsa. Maski śmierciożerców. A tutaj oryginalna filiżanka, gdzie Harry miał ponuraka. Ponurak. Tutaj u góry na ścianie naprawdę zrobiony taki, nie wiem jak to nazwać, dywan. To co było w domu zakonu Feniksa, czyli Siriusa Blacka. To co było zniszczone, czyli wydziedziczone. Tu jest Sirius. Rodzina Blacków. A tutaj filmowe grup Voldemorta. Thomas Riddle, Mary Riddle.
Tom Marvolo Riddle. 1915-1943. Więc jak ktoś by się pytał, to wiadomo, kiedy się urodził, kiedy zmarł. Tom Marvolo Riddle. Voldemort. Also carefully considering the layout, the geography, if you will, of the castle, to allow the fans to explore it alongside the Golden Trio. Now, in order to bring this sense of tour, we actually have to bring many of the original filmmakers from the archive of 8,000 working drawings to make sure this set had the door in the right place, all the windows in the right place, and every piece of paneling exactly the same way as it was altered, leading into the teacher's office, and of course, the infamous book after me. Ridiculous. Yes. Very good. Louder. Very clear. Ridiculous. Yes. Apparently, you all fear nothing. There's nothing in there. Szafka z boginem. I oczywiście najlepszy kostium dla profesora Snape'a, który wyszedł, bo Neville bał się profesora Snape'a i wyobraził go sobie w ubraniu swojej babci. Fajne ubranie miała ta babcia. A za mną wejście do zakazanego lasu. Wchodzimy. Zakazany las. Robi się dziwnie. Ale nie boję się. Mam swoją czarną różdżkę. Główka pracuje, ja się nie boję. Tutaj można zmienić na dzień albo noc. Zobaczmy, jak to działa. Dzień. Noc. Efekty świetlne. Jaki piękny hipogryf. Niebezpieczny hipogryf. Nie dotykać. Ukłonił się, jak miło. Po ukłonie można podejść do hipogryfa. I wejście do zakazanego lasu. Ciemno. Wszędzie tylko pajęczyny. Ja już wiem, co tu jest. Ja też się boję. Pająki. A po drugiej stronie Aragog. Stojąc przy tym, mamy wind, czyli wiatr, i błyskawice. I teraz nacisnę te dwa przyciski. Mam nadzieję, że na moich włosach będzie widać, że wieje.
i błyska. Wieje i błyska, naprawdę. Fajnie. A tu też bardzo fajne, bo do Patronusa był ubrany pies z lampkami. I teraz odpalamy Patronusa. I tam, gdzie chodził ten pies z lampką, oni później wstawiali, powiedzmy, właśnie Patronusa Harry'ego. A to jest tylko pies z lampką. A tak wyglądają z tyłu te wszystkie drzewa. To są drzewa z zakazanego lasu. Tutaj, jak widzicie, zaczynają się kufry, walizki, jakiś peron. Ni to nie jakiś, ponieważ ten peron, który tu jest zbudowany specjalnie również przez to, że były dość duże problemy w Londynie, kiedy nagrywali, i tutaj stoi Hogwarts Express. Odjazd! Prawdziwy, najprawdziwszy pociąg do Hogwartu. I tutaj też można zrobić sobie takie zdjęcia, że wbiega się na peron 9 i 3/4. Będąc oczywiście w Hogwarcie, nie mogło zabraknąć jednej podstawowej rzeczy, czyli odebrania własnego listu do Hogwartu. Tak, to jest mój oficjalny list, przyjęcie do Hogwartu, więc teraz, skoro już jestem na peronie 9 i 3/4, zaraz wsiadam do Hogwarts Expressu, zwiedzić, co tam się dzieje w środku, jak to wygląda. I magia w nieznane. Fantastycznie. Przejście. Zobaczcie. Jak to fajnie wygląda. Tutaj zobaczcie szron właśnie na Azkabanie, gdzie tutaj jechali z profesorem Lupinem. Czekolada nawet leży. Wow. Z każdego filmu każdy jeden przedział. O, oczywiście fasolki wszystkich smaków, żaby w czekoladzie, no to chyba wiadomo. Ale ładny ten Hogwarts Express. No słuchajcie, no to jest, robi robotę. Peleryna niewidka, znowu jedna. Pięknie. Hogwarts Express. Tu są toalety, więc naprawdę fantastycznie to wygląda. Oryginalny Hogwarts Express. British Rail Mark I, jeżeli chodzi o pełną nazwę. A tutaj mamy moment, kiedy nagrywali
tą scenę, gdzie Harry siedział z Ronem i jedli żaby w czekoladzie, fasolki wszystkich smaków i pełno żelek, które kupili z wózka. Więc na potrzeby filmu były stwarzane też właśnie takie jak te malutkie przedziały, które były otwarte, żeby ta kamera mogła wejść. Tam są fasolki wszystkich smaków. Ja to już tylko czekam na ten sklep. Muszę tam iść. A tu jest takie stanowisko, gdzie można zrobić hipogryfa. I pan tutaj pokazuje, jak to zrobić. Złotok z Gringotu, banku Gringot, fasolki z oryginalnego filmu, Rita Skeeters, książki Rita Skeeters. Już trochę wyblakły te opakowania żab w czekoladzie. I wszystko ze sklepów Wesleyów. Żeby w ogóle to stworzyć, jaki to trzeba mieć łeb. Fantastycznie. No i te książki, nie? Robi to robotę. Fajne. I tutaj jest taka mała przerwa, mała kawiarnia. Przy zwiedzaniu tutaj można kupić sobie piwo kremowe. I zaraz jedno kupię. Udało się. Piwo kremowe. Wow. Powiem wam, że słodziutkie, fajne, oczywiście bezalkoholowe. I jesteśmy na zewnątrz. Na szczęście jest ładna pogoda, już nie pada jak padało. I na przykład tutaj można zobaczyć makiety, które posłużyły w filmie, no bo gdzie by budowali coś takiego? No nadzór budowlany by chyba nie pozwolił. Więc fajnie jest to zrobione. Zobaczcie, jakieś wanny, wszystko tak zrobione, żeby kamera fajnie to objęła na prostym terenie, więc spoko. Co tu jeszcze jest? Oczywiście dom Harry'ego na Private Drive. Autobus pełnej wielkości, ten autobus, który był w filmie i ta część wysadzonego mostu. No i oczywiście wokół hale, w których nagrywali Harry'ego Pottera. Ja się jeszcze delektuję tym piwkiem. Zobaczcie ten autobus. Ten guzik mnie intryguje, może nacisnąć. Sprawmy, niech zatrąbi. Fantastyczny, słuchajcie, fantastyczny.
dom na Private Drive. Wchodzimy. Jestem ciekawy, czy Harry jest w domu. Private Drive numer 4. A w środku pokój pełen listów. Listy, które wpadły tutaj do Harry'ego. Schody. Tam oczywiście na górę szło się do Harry'ego, później do pokoju, ale to był jego pierwszy pokój. Tutaj, właśnie tutaj. Jeden z. To tutaj stał Harry, kiedy się wkurzył na ciotkę, która się napompowała i wyleciała. Ale ładną kuchnię mieli, naprawdę. Bardzo ładna kuchnia, słuchajcie. Naprawdę super. I słuchajcie, tutaj wychodzi się, już zaczęło znowu padać, no bo to jest angielska pogoda oczywiście. Tu jest podwórek, a tutaj tak dodatkowo dobudowany pokój Harry'ego, który rozmawia ze Gretkiem. Wow. Zastanawiacie się pewnie, co to są za śmietniki, grille takie malutkie, ozdoby, drzwi, prawda, płot. Bo to wszystko było nagrywane mniej więcej też w ten sposób, że były budowane też i makiety. Po to, żeby stworzyć naprawdę Private Drive. Wychodzę z domu Harry'ego, pada. Wchodzę do jego pokoju, wychodzę, nie pada. A teraz wchodzę na część wybudowanej na potrzeby filmu szklarni, gdzie oczywiście jak to zwykle Neville Longbottom nie założył dobrze słuchawek i zemdlał, jak pociągnął mandragorę do góry i ona zaczęła wyć i po prostu go ogłuszyła. Zobaczymy, czy są tam nadal te mandragory i czy naprawdę wydają taki dziwny dźwięk. Ale szklarnia ładna, taką bym mógł mieć. Wejście do szklarni. Tutaj te dzieciaki właśnie przy mandragorach. Młoda mandragora. W ogóle zobaczcie, jakie detale tego wszystkiego, tych mandragor tutaj zrobionych, widzicie? Drzewo, które się gdzieś tam przebiło i rośnie przez szybę. Oczywiście to nieprawdziwe szkło, tylko plastik. No i są mandragory. Zaraz postaram się pociągnąć młodą mandragorę. Zobaczymy, co się wydarzy. Tutaj Draco Malfoy stał. Neville Longbottom. I oczywiście znowu młoda mandragora. Przecież to jest piękne. No jak dziecko. Czuję się, jakbym miał 5 lat. Normalnie tu jest fantastycznie. I nie możemy jeszcze ominąć oczywiście przejście po moście z Hogwartu. Ale krzywo, naprawdę, słuchajcie, krzywo, jak zobaczycie, jak inni ludzie chodzą.
To jest drewniane, tak, to jest drewniane i to brało udział w filmie. To taka ciekawostka. To jest po prostu kawałek wybudowany i gdy oni biegli, oni po prostu przestawiali to raz tak, raz w drugą stronę, raz tak i nagrywali różne sekwencje. Fajnie, nie? Ale żeby to wybudować, no powiem wam, widać, że jest krzywy, nie? Widać. No i naprawdę fajnie to wygląda. W ogóle zobaczcie na te rzeźbienie, jak to fajnie jest zrobione. Naprawdę, no nie no. Professor, can I ask you something? Want to know why it's so confusing that bothered? I would have thought it would be obvious, I assumed. Pięknie. Jest pięknie, a teraz idę zwiedzać dalej. A na końcu oczywiście czeka mnie najmniejsza niespodzianka ze względów bardzo prostych. Sklep. Idę do środka, tędy. Się zgubiłem, już są efekty specjalne, czyli jakieś, widzicie, maski, nie maski. Sporo tych masek, zobaczcie. Widać odlewy oczywiście twarzy. Stawiam, że to jest twarz Alana Rickmana. Bardzo stawiam na to. Tutaj zobaczcie, jak ubierali odlew bazyliszka, żeby bazyliszka zrobić. Masakra, jakie to piękne. No i oczywiście te mandragory. To są to wszystko filmowe rzeczy. Tak jak mówię, w tym studiu jest wszystko filmowe od A do Z. Pełna skala, 82% skala Albusa Dumbledora. I pełna skala Hermiony Granger. Tu jest ta postać z Gretka, którą trzymał Harry Potter w filmie, kiedy Bellatrix Lestrange go zabiła. A tutaj ciekawostka, kostium Dementora. Tutaj był ubrany aktor. Wyżej to wszystko było, no to Dementor i oczywiście zakładana taka szata na niego. Super. Okablowanie i jeszcze raz okablowanie. Mandragorka malutka. Tutaj jest książka. Box ten do sterowania. Hedwiga, czyli sowa Harry'ego. Sowa Harry'ego Pottera była stworzona specjalnie do ujęć, gdy była w klatce, na przykład na wózku, na peronie. I oczywiście nie mogło zabraknąć Voldemorta, który był w jednej scenie pod ławką na peronie. To na pewno możecie pamiętać. Pełne ruchy, wszystko. I też animatronik, widzicie, głową rusza, podnosi się, ledwo co żyje. Super to jest zrobione. A najlepsze to jest to, że tutaj możecie, tak jak już wcześniej powiedziałem, namacalnie, prawie namacalnie, bo się nie można dotykać eksponatów, ale być tak blisko oryginalnych rzeczy prosto z filmu. A tutaj oryginalna maska Hagrida, która była zakładana dla aktora, który chodził wśród wszystkich dzieciaków
No i musiał się wydawać naprawdę potężny, jak to był Hagrid, więc była zrobiona maska, odlew aktora, który grał Hagrida. I to jest chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 2,5 razy większa niż normalna głowa. Tutaj oczywiście wilkołak, czyli profesor Lupin, który się zmienił. No i jak to wyglądało? No aktor zakładał coś takiego. I tu kolejne rzeczy, które były robione do filmu. Chociażby mały Feniks, który powstał z popiołu. Tak wygląda w środku Voldemort. Ślimaki, które pluł Ron. Ręka, która zaatakowała Harry'ego. Głowa szczurka, żeby się ruszał. Oczywiście tak wygląda w środku ta książka. Widzicie? Pełna elektronika. A tam Mandragora, która była również wykorzystywana w filmie. No i oczywiście szczurek Rona. A jeżeli się pytacie, gdzie jest bazyliszek, też tutaj jest. A dokładnie jego resztki. Tu są resztki bazyliszka, czyli to, co też było widać w jednym z filmów, kiedy wrócili po zęby bazyliszka, już zabitego. Oczywiście Aragog, głowa bazyliszka, która była do zbliżeń. Hipogryf, który leżał u Hagrida. A tutaj galeria goblinów, czyli masek dla osób niskorosłych, które grały goblinów. Żeby nie robić im całej charakteryzacji, bo to była naprawdę jakaś męczarnia dla ekipy, po prostu każdy miał maskę. Tych masek tu jest sporo. Tu jest jedna gablota, tu jest druga gablota. I te maski wyglądają, słuchajcie, cudnie, realistycznie, jakby po prostu zdjąć z kogoś skórę. Wow. Profesor Lupin. Oczywiście, jak widzicie, ręce nie były robione, tylko maski. I to są maski, które miał na sobie Davis Warwick. Więc teraz jestem przy kostiumach i maskach prosto z Harry'ego Pottera Warwicka. I miałem też, tak jak mówiłem na początku, możliwość spotkać się z nim. I przypominam zdjęcie jeszcze raz. A teraz wam pokażę ręce, które były robione, w sensie dla niektórych właśnie goblinów. Jak to wyglądało? W ogóle materiał, z którego to jest zrobione, to jest taki silikon, specjalny silikon. I z tego były robione właśnie te ręce. I tutaj aktorzy wkładali swoje ręce.
A to są kołatki do drzwi do banku Gringotta. Takie twarze. I to również jest z filmu. No, kołatek nie można dotykać. Widzimy tutaj rusztowania. No, do czego to może być rusztowanie? Wchodzimy na salę, gdzie nagrywali właśnie bank Gringotta. Witam w banku Gringotta. Pokażę Wam coś tajnego w banku Gringotta. Kluczy do skarbca. A tutaj właśnie podchodziła chociażby Bellatrix i rozmawiała z nim, że chce się dostać do swojej skrzydki po to, by znaleźć Horcruxy. Stali tutaj, w tym miejscu. Pięknie to wygląda. Zobaczcie, jaki on jest fajny. A tuż za nim są, zobaczcie, nawet takie malutkie schodki zrobione i oczywiście wejście do skarbca banku Gringotta. Wchodzisz lewą stroną albo prawą stroną. No tam już wiadomo, podziemia. Piękny bank Gringotta. I z banku idziemy, oczywiście banku, nie? Tak to wyglądało, zobaczcie na mapie, jak to fajnie jest zrobione. Bank, zjazd, pyk, podziemia, czyli cała mapa podziemi. Fajnie to wygląda. O, a tutaj może już pamiętacie, tam był elektryczny ten wózek, a tutaj jest cały jako zbudowany wózek, który przewoził Harry'ego i całą resztę do skrytki. Tu też siedział Hagrid przecież. Fajnie to wygląda. A tutaj ta magiczna skrytka, z której Hagrid wziął kamień filozoficzny. Skrytka 713. I to działa. Niesamowite. No i teraz wchodzimy oczywiście do podziemi, tu gdzie są największe skrytki, największe skarby. Pokażę Wam. Zniszczony bank Gringotta.
Tylko ciekawe, co go zniszczyło. Co to się zbliża? Wow. I powiem tylko tak. Na Pokątną jest ulica Pokątna. Bank Gringota, z którego wyszliśmy. I tak jak widzicie, wszystko tutaj, światła filmowe, oświetlenie filmowe. Sklep z różdżkami Ollivandera. Sklep z różdżkami Ollivandera. Ja swoją mam, tak jak mówiłem, czarna różdżka w moich rękach. Więc idziemy dalej, szarujemy ten fantastyczny czas. No i oczywiście nie może zabraknąć sklepu Wesleyów. No bo oni przecież też sprzedawali słodkości. To też pamiętam filmu. No a tutaj przechodził Harry i był taki zdziwiony, no bo tutaj zobaczył Nimbusa 2000. Fantastyczna ulica. Warto robić to zdjęcie, naprawdę. Pokażę wam coś naprawdę fajnego. Zobaczcie, pełna makieta Hogwartu. Z papieru. No ale makieta Hogwartu z papieru to jest jedno, ale zrobić pełną makietę, proszę bardzo, Hogwart. Fantastyczne. Naprawdę warto tu być. Zakończone, jeżeli chodzi o mapę. I teraz trzeba podejść do światła i zobaczymy, co się stanie na mapie. Coś tu się pojawia.
Sklep. Było naprawdę super, było naprawdę fantastycznie, a teraz po prostu można sobie zrobić konkretne zakupy w sklepie Harry'ego Pottera. On jest naprawdę spory. Różdżki, nie różdżki, mapy, nie mapy. Tu jest wszystko, tu jest wszystko. Albo zobaczcie, pełna replika mapy Hogwartu. Mały Hogwarts Express. No i tak ta wycieczka dobiegła końca. Obkupiony. Żaby w czekoladzie. Co jeszcze? Fasolki wszystkich smaków. Tego jest sporo. Kupiłem sobie też te piwo kremowe do domu. Czy coś jeszcze? No, tego jest sporo. Powiem wam tylko tyle. Jeżeli macie ochotę, bo jesteście fanami, przyjechać tutaj, to powiem tylko tak. Warto. Czy tanio? 60 parę funtów za bilet. Jak na zwiedzanie tego wszystkiego, żeby to zobaczyć, jest ok. Wiadomo, tutaj zostawiacie trochę więcej. No ja zostawiłem jakieś dodatkowo 45 funtów. Więc myślę, że tak 120 funtów można się na spokojnie zamknąć, gdy się odwiedza Warner Bros. Studio w Londynie Harry Potter. Było warto. Tak jak mówię, piwko było super. Jeszcze spróbuję żaby w czekoladzie. Spróbuję tych fasolek. Zobaczę, na jaką trafię. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie pod tym filmem, to wam odpowiem. No, nie mogę wam życzyć smacznego, bo na pewno takiego piwa nie macie, ale spróbuję takie piwo kremowe zrobić dla was. Może się uda. Może będzie dobre. Zobaczymy. Ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się i do następnego.